Stało się to, czego się obawiałem. Rozciąłem buta na kamieniu. No podjąłem ryzyko, na pewno tą drogą już wracać nie będę. To nie jest taka prosta sprawa. Tutaj widzę, że się to urywa. Walczyłem, żeby przejść. Nie było łatwo z tym plecakiem. Spotykam fantastycznych ludzi po drodze. Salamu alaikum. Salam. Salamu alaikum. Alaikum salam. Za momencik Ci pokażę, jak tutaj będę mieszkał. Czas włożyć tyłek do morza. Ale wszystko piecze. Ojejku. Jeden fragment był naprawdę trudny. Będę musiał awaryjnie się rozbić tutaj gdzieś. No ale tak wybrałem, więc teraz się będę męczył. Będę musiał gdzieś znaleźć szewca, żeby mi to jakoś poszywał. Dziękuję za kolejny wspólny dzień i do zobaczenia jutro. Witam w kolejnym dniu wędrówki. No i kontynuuję marsz. Teraz chodzę taką drogą, która jest zaznaczona na mapie, chociaż to drogą trudno nazwać, no więc troszeczkę tak mam obawy nią iść. Zobaczymy, czy mnie doprowadzi faktycznie nad brzeg morza. W linii prostej tutaj mam niecały kilometr, a drogą tutaj pokazuje mapa tymi zawijasami. Jest około 3 km. No i teraz właśnie będzie ostro w dół, podejrzewam, chociaż może te zawijasy trochę złagodzą to zejście. No, noc minęła spokojnie, chociaż nie do końca, bo tutaj kawałeczek dalej, nie wiem, ze 2 km stąd jest jakiś taki kompleks Panorama, tak się chyba to nazywa, kompleks Panorama. No i chłopaki wczoraj ćwiczyli tam, jakiś zespół muzyczny ćwiczył, tam miał próbę, więc dawali tutaj ostro popalić. Tutaj niosło się tak, te śpiewy i muzyka niosło się niesamowicie. Także chwilami mnie to wybudzało, ale generalnie było bardzo fajnie. No dobra, widzę, że ta droga, no to nie jest taka prosta sprawa. Tutaj widzę, że się to urywa. Dalej jest kontynuacja. No trzeba będzie się przedzierać. No ale tak wybrałem, więc teraz się będę męczył. Lecę.
stało się to, czego się obawiałem. Droga po prostu w wielu miejscach była podmyta przez deszcze, a dosłownie na samym końcu już totalnie jest zawalona. Musiałem się tutaj teraz przeciskać przez takie głazy. No nie było ciężko, nie było łatwo z tym plecakiem. Tam jest takie gruzowisko, przede mną jeszcze jakieś 100 metrów czegoś takiego, ale już morze martwe dosłownie jest na wyciągnięcie ręki, jakieś 150 metrów. Także tak to wygląda, no ale no podjąłem ryzyko, na pewno tą drogą już wracać nie będę musiał znaleźć jakieś inne rozwiązanie. Dobra, próbuję iść dalej. No i znowu droga mnie niesamowicie prowadzi. Chciałem znaleźć tutaj hotel, żeby się doprowadzić do porządku i odpocząć, bo wczorajszy dzień i dzisiejsze zejście tutaj nad morzem mnie naprawdę wymęczyło, wymordowało. No i znalazłem tutaj miejsce, w zasadzie zostałem zaproszony przez jednego ze sprzedawców, udostępnił mi tutaj miejsce, karmi mnie tutaj, poi, także jest tutaj prysznic, prąd, zejście tutaj na bezpłatną plażę, więc naprawdę jestem wdzięczny, że znowu spotykam na swojej drodze cudownych ludzi, bo hotele tutaj to minimum 500 zł za noc, więc no trochę by to nadszarpnęło mój budżet. Za momencik Ci pokażę, jak tutaj będę mieszkał. Prysznic jest taki prowizoryczny, ale z bardzo ciepłą wodą tutaj z gorących źródeł, które tutaj gdzieś tutaj w pobliżu są w górach. Więc naprawdę no, droga przecudownie mnie prowadzi i kolejny raz przekonuję się, że Jordańczycy to cudowni ludzie. Więc no czas włożyć tyłek do morza. A to jest mój gospodarz. Salamu alejkum. Alejkum salam. Shukran jazilan. No a tutaj jest sklep mojego gospodarza. Tutaj w tej lodówce są zimne napoje, natomiast w tej jedzonko. No a ja będę spał właśnie tutaj, na tym łóżku. Tutaj już jest mój plecak, graty rzucone, także nie jest źle, jest fantastycznie. Jaki czas!
Piękna wyporność. Można faktycznie czytać gazetę. A woda cieplutka. Gęsta jak zupa. Tutaj nie mam gruntu. A wypycha mnie do góry jak nie wiem. No, niesamowicie jest przypomnieć sobie, jak to jest się wykąpać w Morzu Martwym. Woda jak olej, gęsta, wyporność niesamowita, ale jest naprawdę fajnie. Woda cieplutka. O, można zrobić spławik. Nie ma gruntu, a woda wypycha do góry niesamowicie. Ale wszystko piecze. Ojejku. Wychodzę. To sól, ale woda jest ciepła, o, gorąca. Witam w kolejnym dniu wędrówki. Budzi się nowy dzień, psy już czekają, samochodów coraz więcej, jak gdzieś ludzie się już zaczęli kręcić, więc czas wstać. No a wczoraj posiedzieliśmy troszeczkę tutaj, bo tak naprawdę po zachodzie słońca zaczęło się życie dopiero. Przyjeżdżało tutaj mnóstwo ludzi, także miałem okazję porozmawiać naprawdę z mnóstwem osób. Zjeść chyba ze 3 kolacje, bo mnie zapraszali do stołu. Później już odmawiałem, bo już nie miałem gdzie tego ładować, ale czas bardzo sympatycznie spędzony. Uczyli mnie tutaj chłopaki arabskiego, przynajmniej próbowali, ale niektórych słów po prostu nie da się nawet wypowiedzieć i średnio mi to wychodziło, chociaż i tak przez całą podróż trochę słów zapamiętałem i to naprawdę pomaga. Parę słów, może ze 20-30 słucha, a już się wie, o czym się przy stole rozmawia, czy jakieś takie proste wstawki można wrzucić, jest śmiesznie. Także naprawdę fantastyczny czas tutaj spędziłem. Teraz jest do tego jeszcze ciepło.
Można w nocy spać prawie że bez koca. Podejrzewam, że było w nocy ze 25 stopni, także zapowiada się znowu bardzo gorący dzień, więc trzeba zabierać majdan, żeby zdążyć troszeczkę też pójść przed tym upałem. Także ruszam w drogę. Salam alaikum. Salam alaikum. كيف حالك؟ جيد Yes, شكرا. yeah. Good. No dzisiaj dostałem w kość tym podejściem z Morza Martwego. Pokonałem już ponad 1200 metrów w tym upale, ale głównie po asfalcie, więc tempo miałem naprawdę dobre. Bardzo widokowa trasa, szczególnie samochodem, bo na pieszo to tak średnio. Wiadomo, że asfalty podczas wędrówki nie są pożądane, chociaż dzisiaj cieszę się, że znowu wróciłem na asfalt, bo jeden fragment był naprawdę trudny. Nawet specjalnie tam nie nagrywałem, bo walczyłem, żeby przejść. No niestety też rozciąłem buta na kamieniu. Z lewej strony, na lewym bucie mam rozszarpaną siatkę. Będę musiał gdzieś znaleźć szewca, żeby mi to jakoś poszywał. No i wróciłem w końcu na szlak też. Dotarłem do Wadi Zarka, przekroczyłem ten kanion, no i teraz już idę szlakowo. Spotykam fantastycznych ludzi po drodze. No, cały czas nie mogę się nadziwić i naprawdę jestem wdzięczny za te spotkania, szczególnie właśnie mojemu
gospodarzowi z ostatniej nocy. Przecudowny człowiek i naprawdę wspaniałe są te wszystkie spotkania. No a co do szlaku jeszcze, to dzisiaj jestem, w zasadzie zacząłem według przewodnika, a tak konkretnie to według aplikacji, której używam. Jestem na 4. etapie, rozpocząłem 4. etap. Przede mną w tym etapie do pokonania 3 wąwozy, 1 już za mną, 2 jeszcze przede mną, no i ten etap zakończę w Alcarak. No zobaczymy, co jeszcze dzień przyniesie. Tempo mam dzisiaj dobre, nic specjalnego się nie dzieje, więc maszeruję dzielnie. No ale myślę, że dzień jeszcze przyniesie jakieś zaskakujące może sytuacje. Zobaczymy, inshallah. No to szlak trochę wywiódł mnie w pole, bo no będę musiał awaryjnie się rozbić tutaj gdzieś, bo szlak prowadzi przez taki teren, że nie zdążę przed nocą dojść do jakiegoś sensownego miejsca, więc schodzę tam za mną po prostu jakieś wąwozy wielkie. Natomiast tutaj jest kilka takich miejsc płaskich, więc sobie tutaj gdzieś znajdę miejsce, zanocuję. Jutro rano będę się martwił i podążał tym szlakiem. No a póki co czas rozłożyć namiot i odpocząć. Także dziękuję za kolejny wspólny dzień i do zobaczenia jutro.
Czy na pustkowiu można spotkać ludzi? بسم الله الرحمن الرحيم هذا الأخ من بولندا بولندا O, ten kto poprowadził tu szlak to miał fantazję naprawdę. To jest piękno podróży. Wspinaczka była przeokrutna, ale były momenty, że trzeba było piłować pod górę ostro. Kompletnie żadnej ścieżki, nic. No kompletnie. Ostatnio mówiłem, że było najtrudniej, ale cofam to. Kolejne anioły na szlaku. Naprawdę nie wiem, jak wyrazić swoją wdzięczność. Jestem wzruszony, naprawdę. Dziękuję za wszystko, za wszystkie chwile, które tutaj spędzam. To jest niezwykła podróż.